Polska może dokonać interwencji na rynku paliw wobec wojny w Iranie. Ważą się losy układu LNG między Europą a USA. Dronopad Ukrainy przybiera na sile i uzupełnia luzowane sankcje naftowe wobec Rosji. Jest 24 marca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad Ukrainy uzupełnia poluzowane sankcje naftowe wobec Rosji. Ukraiński dronopad znów przybiera na sile i jest głównym czynnikiem zagrażającym eksportowi ropy z Rosji w obliczu luzowania sankcji USA przez wojnę w Iranie. Siły Ukrainy uderzyły 21 marca w rafinerię Saratow w Rosji. Doszło do pożaru zbiorników z olejem napędowym i zatrzymania pracy obiektu. Ten obiekt został zaatakowany co najmniej 13 razy od początku inwazji Rosji na Ukrainie. Z kolei 23 marca doszło do ataku na rafinerię Bashneft Ufta Neftechim w Ufie w Baszkorostanie, około 1400 km od granicy Ukrainy. Skala zniszczeń jest dopiero ustalana. Także 23 marca Ukraińcy zaatakowali terminal naftowy w Primorsku na Morzu Bałtyckim, o czym informował podcast Energy Drink. Podobnie jak we wrześniu 2025 roku, tak obecnie atak zmusił Rosjan do przerwy załadunku na kilkadziesiąt godzin. Ukraińcy atakują także od nowego roku infrastrukturę portu naftowego w Noworosyjsku, utrudniając eksport ropy oraz paliw tymi szlakami eksportowymi. Międzynarodowa Agencja Energii ocenia, że eksport ropy z Rosji w lutym 2026 roku był najniższy od początku inwazji na Ukrainie. Spadek eksportu ropy z Rosji w lutym sięgnął 410 tysięcy baryłek dziennie i wyniósł 4,2 miliony baryłek na dobę. Powody to sankcje USA, blokada dostaw przez ropociąg Przyjaźń na Ukrainie oraz właśnie ataki dronów. Tymczasowe zniesienie sankcji USA na dostawy ropy z Rosji do Indii ma trwać miesiąc przez wojnę w Iranie, ale w mocy pozostają obostrzenia wobec Rosnieftu i Łukoila. Blokada Przyjaźni może potrwać do kwietnia, bo Komisja Europejska wsparła naprawy. Ataki dronów Ukrainy będą jednak kontynuowane i mogą przybierać na sile. Trwają spekulacje na temat wykorzystania pocisków Flaming do uderzenia w Primorsku. Firma Firepoint produkująca te pociski przekonuje, że mogą one dolecieć nawet do Moskwy. Pociski Flaming mają latać z prędkością ponad 1200 metrów na sekundę, szybciej niż rosyjskie Iskandery. To tempo, które nie pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą, którą zostały otoczone Moskwa oraz Petersburg. Primorsk znajduje się zaś blisko tego drugiego miasta. Warto przypomnieć, że Ukraińcy dokonywali już także ataków na tankowce floty widmo Rosji, znajdujące się w pobliżu naftoportów jak w Primorsku, a także na otwartych wodach jak gazowiec Arctic Metagaz na Morzu Śródziemnym. Rosjanie reagują nowymi atakami na cele cywilne na Ukrainie. Przeprowadzili 24 marca atak na miasta w tym kraju. Prezydent Wołodymyr Zełański ostrzegł, że według danych wywiadowczych nadchodzi duże uderzenie z powietrza. Celem były m.in. bloki mieszkalne. Skala uderzeń Rosji na cele cywilne była tak duża, że zmusiła Polaków do poderwania myśliwców. Dronopad Ukrainy ma także inne oblicze. Akcja charytatywna sieci stacji paliw OKKO pod tą nazwą polega na zbieraniu środków na wsparcie jednostek wojskowych Ukrainy odpowiedzialnych za neutralizację dronów rosyjskich atakujących terytorium ukraińskie. OKKO organizuje nawet ranking jednostek wojskowych, które zestrzeliły najwięcej dronów rosyjskich. Finansuje wsparcie z każdej hrywny na litrze paliwa i przekazuje je najskuteczniejszym obrońcom. Tymczasem w obliczu niepewności co do losu sankcji USA, uderzenie dronopadu Ukrainy wspieranego rakietami oraz operacjami służb specjalnych pozostaje głównym narzędziem ograniczenia przychodów Rosji z eksportu ropy. Jeżeli ataki dronów Ukrainy będą skuteczne co najmniej tak jak w poprzednich latach, mogą znów doprowadzić do kryzysu paliwowego w Rosji w sezonie rolnym oraz turystycznym, czyli latem 2026 roku. Czas na pozostałe wieści i na początek z Polski. Gotowość do akcji. Ta gotowość jest. O tym mówił premier już kilka dni temu. Minister Motyka tutaj podejmuje wszelkie możliwe działania. Też największy koncern naftowy Orlen udostępnił różnego rodzaju obniżki, promocje. Powiedział minister obrony narodowej o interwencji na rynku paliw wobec wojny w Iranie. Osłony węglowe.
Został opublikowany projekt noweli o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem projektowanych regulacji jest zapewnienie, aby pracownicy zakładów górniczych mieli równy dostęp do świadczeń osłonowych określonych ustawą, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w podmiotach publicznych czy prywatnych, piszą autorzy przepisów. Oferta z Kanady. Kanada za sprawą firmy Atkins Realis i jej reaktorów Candu wchodzi do gry o drugą elektrownię jądrową w Polsce. Przekonuje do dostaw niewzbogaconego uranu i zapowiada wsparcie przy finansowaniu, a więcej w rozmowie z Atkins Realis na stronie energydrink.today. Gra o drugi atom. Trwają rozmowy o tym, czy Kanadyjczycy mogliby wejść do akcjonariatu spółki do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W przypadku Rumunii rząd kanadyjski udostępnił finansowanie, więc istnieje precedens, mówi nam sekretarz parlamentarny do spraw handlu Yasir Naqvi, a więcej w rozmowie z nim na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Wsparcie wiatraków. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną Danii na rzecz budowy morskich farm wiatrowych jako niezbędną, właściwą i proporcjonalną. Zakłada dwukierunkowe kontrakty różnicowe w aukcji offshore dotyczącej projektów o łącznej mocy 1800 MW. Rozmowy z Australią. Komisja Europejska chce podpisać w tym roku umowę o wolnym handlu z Australijczykami wartą 1 miliard euro. Jeden z komponentów to dostawy surowców krytycznych spoza Chin, istotnych m.in. w zielonych technologiach. Powrót do LNG. Administracja USA wzywa Unię Europejską do przyjęcia układu o dostawach LNG, aby nie straciła uprzywilejowanej pozycji. Parlament Europejski ma głosować w tej sprawie 26 marca po zamrożeniu procesu przez groźby zajęcia Grenlandii przez siły USA. Kuszenie trwa. Rosjanie przekonują, że Europa straci na rezygnacji z gazu rosyjskiego do 3,48 bilionów dolarów do końca 2026 roku, skutkując załamaniem gospodarczym. Regulacja REPowerEU zakłada zakończenie importu gazu z Rosji do listopada 2027 roku. Kryzys energetyczny wywołany przez Gazprom w 2021 roku kosztował Europę ponad 800 miliardów euro w subsydiach. Jeszcze wieści ze świata. Furtka na Białorusi. Administracja USA ma według Financial Times rozważać zaproszenie dyktatora Białorusi do Białego Domu. Po luzowaniu sankcji wobec banków i linii lotniczych Mińska trwają spekulacje o furtce pozwalającej Rosji omijać sankcje Zachodu. Kontrola cen paliw. Chiny wprowadzają tymczasową kontrolę cen benzyny i oleju napędowego przez wojnę w Iranie. To pierwszy taki ruch od 2012 roku. Naruszenie polityki cenowej narzuconej przez Pekin ma podlegać karom. Ostrzeżenie agencji. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii dotychczasowe straty przez wojnę w Iranie to około 11 milionów baryłek ropy dziennie. To statystycznie więcej niż w trakcie kryzysów w 1973 i 1979 roku łącznie, ostrzega szef agencji Fatih Birol, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.